Bienvenidos, señor. Bienvenidos. Me llamo Kuba. Albo inaczej, jestem Kuba. Kuba, mam 17 lat. Lubię mitologię, książki science fiction i wilki. Bardzo lubię wilki. Moim ulubionym nurtem fantasy jest urban fantasy, czyli fantastyka w naszym świecie. Jak na przykład książki Sandry Clare, Ricka Riordana, Brendana Mulla. Moim ulubionym językiem jest hiszpański, co chyba było słychać na początku. Uwielbiam wkurzać moją mamę i młodszą siostrę. Mam być specjalny, czy mam być inteligentny? Spotykamy się już po ponad roku czasu z dobrym układem, prawie 2. Pierwsze nasze spotkanie polegało na tym, że wsadziliśmy Cię w kombinezon, prowadziliśmy terapię i z naszych badań wyszło, że jako pierwszy pacjent stałeś się pacjentem w tak zwanej normie, czyli pacjentem, który pozbył się zespołu Aspergera. Tak. Tak nam wyszło w badaniach. I w związku z tym, że to minęło już troszeczkę czasu, mam do Ciebie pytanie. Jak Ty, jako pacjent, patrzysz na te 2 lata? Czy coś się w Twoim życiu zmieniło? Czy coś zauważasz, że coś się zmieniło? Jest dużo. Właściwie to odkąd skończyłem gimnazjum, znaczy już na ostatnim gimnazjum, się i tak było widać tą zmianę, ale teraz widzą... A jakie zmiany widziałeś? Cóż, zacząłem wyjeżdżać za granicę, pokochałem to też jest zawsze przy mnie ciągnie. Rozumiem. A powiedz mi, czy Twoje relacje z najbliższymi się zmieniły, tak? Ciężko Czy stwierdzić, inaczej bo to patrzysz na mamę, inaczej patrzysz na siostrę? Siostra zawsze była dla mnie wsparciem i chociaż nawet kiedy byłem może ją wkurzałem, ale od kiedy jestem starszy, nawet przed kombinezonem zacząłem się dogadać. Ale myślę, że kombinezon... Teraz się lepiej dogadujesz z siostrą? Oj tak, idziemy razem na wakacje na 2 tygodnie. Mamy być na spokój. Nie, chwila, jest jeszcze Karolina. Rozumiem. A z Karoliną też się lepiej dogadujesz, czy nie? Z nią się nie... Ją toleruję. Z nią się nie dogaduję. Rozumiem. A powiedz mi, czy Ty pamiętasz, jak wyglądały zajęcia, te, które wykonywałeś w kombinezonie? Co czułeś? Kiedy kombinezon był zapinany, czułem, jak mnie oplatała, nie wiem, alką to co najmniej, ale to było bardzo mi przywitać, bo się przyzwyczajałem i pracowałem. Lubiłem to. Lubię. A co się działo po tym, jak zdejmowałeś kombinezon? Prawdopodobnie byłem przytomny przez też 12 minut, ale tego nie jestem pewien. Rozumiem. A powiedz mi, czy po zajęciach coś się działo? Czy byłeś bardzo zmęczony? Przez pierwsze 15 sekund po wyjściu, tak. Potem odzyskiwałem siłę, ale byłem spokojniejszy. Rozumiem. A powiedz mi, czy Ty pamiętasz to, co się działo z Tobą przed terapią? Zasadniczo tak, dużo pamiętam. Nie miałem łatwo, chociaż ja też nie ułatwiałem życia innym. Z drugiej strony chodziłem do szkoły zawsze integracyjnej, więc oni byli tak przyzwyczajeni. A teraz chodzą do szkoły takiej normalnej, bo Ty nie dostałeś orzeczenia, tak? Tak. I lekarz stwierdził, że Tobie się to orzeczenie nie należy, tak? I teraz jak się odnajdujesz w szkole? Nadal jestem outsiderem, z drugiej strony nie chcę, wolę być outsiderem niż posłusznym zombie, który woli być w szkole od posiadania dnia czasu wolnego. To też po kombinezonie zacząłem się też
rozwijać. Mam dodatkowy hiszpański, angielski, mają wiedzę nauczyłem we Włoszech, mam angielski przez Skype'a, wchodzę na siłownię, a teraz na kung fu. No właśnie, a co ty robisz na tym kung fu? Bo to z tego co wiem, to jest takie twoje odkrycie, tak? Że nagle możesz się ruszać i coś tam robić, tak? Oj tak, tam naprawdę skomplikowane są niektóre Tak. ruchy, kombinacje. Na pierwszych zajęciach poznałem też uderzenie łańcuchowe, które wcześniej bym nie dał rady. Problem też psychicznie bym nie dał rady wykonując 500 ciosów naraz. Rozumiem. A te wszystkie, powiedzmy, techniki, które poznajesz, tak, w porównaniu z tym, co teraz robisz, i gdyby to przenieść przed terapią w kombinezonie, czy byłbyś w stanie to wykonywać? Wątpliwe. Nie miałem po pierwsze takiej koordynacji walki, a jednocześnie nie miałem też aż takiej cierpliwości, żeby to ciągle powtarzać. Rozumiem, czyli pojawiło się coś takiego, co się nazywa cierpliwość u ciebie, tak? Względnie. Rozumiem. To nie jest anielska, pewnie diabelska, ale tak. Okej. Kuba, a powiedz mi, czy w szkole masz kolegów? Nie, znaczy ogólnie w szkole, nie w klasie. Tak. A, to tak, kilka osób z trzeciej, część z innych klas drugich. W mojej klasie też mam kilku, ale z większością jestem w stanie zimnej wojny. Choć z drugiej strony ja się nie opowiadam na temat innych uczenia, ja robię historię w ciągu poranku. Ja się uczę doskonale z historii, czyli jak tak 80 stron w jeden dzień. W książce. Dla ciebie nie jest to żaden problem. Mój rekord, jeśli chodzi o książki, ale to nie jest książka do szkoły, zdecydowanie nie, tylko jedna z moich książek. Gdzieś tam zawsze to 1500 stron w jeden dzień. Nie zawsze można zobaczyć z książką na przerwach. Muszę, inaczej bym zwariował z tymi patołachami. Czy oprócz kung fu, oprócz siłowni, oprócz języków, których się uczysz, masz czas na spotkania towarzyskie? Tak, mam. Ostatnio z moją koleżanką, która niedługo zamieszka z moim wujkiem. Wtedy będzie o wiele, mam nadzieję, że będziemy się częściej widywać niż teraz na te 3 miesiące. Teraz na 3 miesiące. Okej, Ale bardzo ją lubię, no i tym bardziej, że mogę z nią porozmawiać na moje tematy. Dobrze rozumiemy. Rewelacja. Kubuś, a w takim razie ostatnie pytanie. Czy zamierzasz kontynuować dalej swój rozwój duchowy i fizyczny? Fizyczny na pewno, duchowy, cóż, ciągle mam siebie bez chodzenia do kościoła, Rozumiem. więc chyba lepiej to mi idzie. W większości. Okay. Intelektualny też, bo w zeszłym roku wygrałem konkurs z hiszpańskiego. 100% zrobiłem to w 5 minut, odpowiedziałem na każde pytanie, na każde 36 poprawnie. 36 pytań poprawnie. A dobrze, a gdyby powiedzmy przenieść te twoje umiejętności, cofnąć się w czasie, gdyby podobny był poziom trudności, tak, w stosunku do wiedzy i czy byłbyś w stanie wygrywać te konkursy wcześniej? Nie wiem, kiedy miałem speakera, nie lubiłem być aż tak bardzo W świetle reflektorów, tak? Tak, trochę się zawsze bałem, bo ja aż bardzo nie było żadnych tematów, które lubiłem, a poza tym pewnie bym nie dał Dziękuję za rozmowę. A co chciałbyś powiedzieć innym, którzy też mają zespół Aspergera? Czy chciałbyś coś im powiedzieć? Jeśli nie macie takiego trudzu jak Pan Maciek, zaakceptujcie go. Ja miałem go od zawsze. Ja miałem go praktycznie od zawsze, a jednak
jednak całkiem normalnie żyłem. To nie jest wróg, a przyjaciel. Pamiętajcie o tym. Dziękuję bardzo. Piąteczka. I jeszcze jedno, pamiętajcie, że taki geniusz Albert Einstein miał ze Spengera, więc do Was należy świat nauki.